Solidny kawałek gorącej karkówki, wędzony i pieczony. Jeszcze soki po jego powierzchni ciekną. Wiele pysznego jadła. Zapraszam na film. Mam 6 kg karkówki w dwóch kawałkach. Jest pół kilo różnicy między nimi. Do ich przyprawienia przygotowałem łyżeczkę gorczycy białej, łyżeczkę jałowca, pół łyżeczki kolendry i tyle samo rozmarynu. 6 goździków, 2 łyżeczki pieprzu i 1 laurowy liść. Do tego 1 łyżeczka czombru i pół łyżeczki płatków chili. Składniki te zmieliłem drobno. Następnie dosypałem 90 g soli kamiennej kłodawskiej. Po wymieszaniu przypraw przystąpiłem do nacierania karkówki. Po czym umieściłem ją w pojemniku z zamiarem trzymania w lodówce nie mniej niż 3 dni, a planuję 5. Codziennie mięso obracam. Po tym czasie w godzinach wieczornych wkładam karkówki do siatki i przenoszę do chłodnej spiżarni, by do następnego dnia obsychały. Wtedy będę działał dalej. Następnego dnia świat wyglądał tak. Teraz już jest wiosenna pogoda, ale całkiem niedawno jeszcze nieźle mroziło. Najpierw musiałem dokopać się do wędzarni. Karkówki już wstępnie obeschły, ale jeszcze trochę im się przyda. Jedną z nich zabieram do wędzarni i tu wieszam. Ustawiam temperaturę 40 stopni i będę ją dosuszał i rozgrzewał. Gdy stwierdzam, że jest perfekcyjnie sucha, można rozpocząć wędzenie. W generatorze dymu zrębka orchowa. Wędzę najpierw 3 godziny w 60 stopniach i tak wtedy karkówka wygląda. Potem podnoszę na godzinę do 70. Jest tego dnia naprawdę mroźno. Po godzinie koniec wędzenia. Czas na podpiekanie. Wbijam w karkówkę sondę termometru i wyłączam generator dymu. Ustawiam wstępnie 120 stopni, a temperaturę docelową w środku mięsa na 85. W końcu to ma być wędzone i pieczone. Potem ustawiam temperaturę wędzarni na 150 i tak jest do osiągnięcia docelowej temperatury w mięsie. Wtedy wędzarnia się wyłączy. Gotowa. Można ją wyjąć, bo biesiadny stół już czeka. Piękna pieczona karkówka. Gorąca, pachnąca dymem i bardzo soczysta. Pozostaje tylko część pokroić na plastry i można biesiadować. No dobra, a co działo się w międzyczasie z drugą karkówką? Ta znalazła się w piekarniku. Ustawiłem termoobieg i 150 stopni, czyli tak jak w wędzarni.
W mięso też wbiłem sondę termometru. Na początku miała w środku 8 stopni. Tutaj nie było żadnego doglądania. Po prostu trzeba było czekać, aż temperatura osiągnie pożądany poziom. I karkówka będzie gotowa. Trzeba tylko wyjąć sondę termometru i zostawić do ostygnięcia. Ta karkówka jest do konsumpcji na zimno. Dnia następnego można już porównać, czy są istotne różnice pomiędzy sposobami wykonania. Najpierw sprawdzam to z wędzarni. Ściągam resztki siatki i ukroję plastry. Z zewnątrz już trochę obeschnięta. Muszę powiedzieć tak przede wszystkim. Część tego, jak było widać, skroiliśmy wczoraj na gorąco, prosto z wędzarni i wykorzystaliśmy jako mięso na gorąco. Powiedzmy forma obiadu, ale to nie był obiad, po prostu zjedliśmy sobie mięsiwo, takie ładne, solidne plastry. I na tym etapie to było cudowne w smaku, naprawdę cudowne w smaku. Kilka godzin w dymie, potem podpiekanie w wysokiej temperaturze. To nadal jest bardzo, bardzo dobra wędlina. Kruchutka, mięciutka. Wysoko przetworzona, bo do 85 stopni. Można było niżej, jeżeli byłaby szansa, że to się szybko zje. Ale że ja mam takie dwa kawałki, to jest jeden, drugiego zaraz spróbujemy. I jest oczywiście zaplanowane większe zużycie, ale to nie pójdzie w ciągu 1 czy 2 dni, bo tak nieraz się z grilla tam ściąga taką karkówę przy 68 stopniach i to, co zostanie, dojada się następnego dnia. Ale następnego dnia to musi kilka dni jeszcze w lodówce przetrwać, więc lepiej, żeby było wysokotermicznie przetworzone. Jest bardzo mięciutkie. Rozpływa się w ustach dzięki właśnie wysokotemperaturowej obróbce. No i czas tej obróbki był naprawdę, naprawdę solidny. Przyprawy dość intensywne, jak na moje oczywiście gusta, wpasowane idealnie. Wy możecie mieć inne odczucia. Krótki czas peklowania, więc peklowania, leżenia przyprawa, bo zaraz niektórzy powiedzą, nie było soli peklującej, to nie ma tu peklowania. Więc długi czas przebywania w soli i przyprawach, niezbyt długi, to powoduje to, że jednak środek jest troszeczkę mniej intensywny w smaku niż powłoki zewnętrzne i bliżej powłoki zewnętrznej ten smak jest bardziej intensywny, ale naprawdę bardzo dobre, fajne dla różnorodności, dla odmiany, bo nie zawsze trzeba jeść to samo. Dlatego mam wędliny z szynkowara, dlatego mam, bo to są wędliny parzone, dlatego mam kiełbasy czy mięsiwa wędzone w 100%, ale też są takie, które są wyrobami z piekarnika, czyli mięsiwa pieczone. I w tym przypadku tak to zrobiłem. Miałem 2 kawałki, to zrobiłem też jedną wędzoną i pieczoną, drugą w ten sam sposób przyprawioną, tylko pieczoną i to w tej samej temperaturze, choć piekarnik dałby radę mocniej, bez problemu, wędzarnia nie. Po to, żeby mieć porównanie, czy ta różnica, czy to te kilka godzin wędzenia naprawdę robi robotę. Zaraz się o tym przekonamy. Bardzo dobre. Uwielbiam takie mięsiwo. Jak widać, wczoraj żeśmy sporo zjedli. Biorę się za drugi kawałek.
Nie da się ukryć, że dym, który działał na ten kawałek, jest mocno wyczuwalny. To mocno może nie, jest wyczuwalny. Jest wyczuwalny i różnica ta w aromacie tego mięsiwa i tego jest naprawdę spora. W smaku w smaku jest subtelna różnica. Bardzo niewielka. To mięsko się wydaje bardziej kruche, zrobione w piekarniku. Mimo że temperatury były te same. Ogólny czas obróbki termicznej był dłuższy w wędzarni, bo tam najpierw wędzenie, potem dopiero podpiekanie i ono też musiało trwać. Ja nawet tego nie liczyłem, patrzyłem tylko na termometr. Tak samo w piekarniku. No ale to trwało, tak, to trwało. To nie była godzinka. To jest bardziej kruche, to mniej, to jest bardziej aromatyczne i chyba ciekawsze, tak, ciekawsze troszeczkę w smaku, bo ma też lepszą konsystencję. Też się rozpada w ustach, ale to jeszcze bardziej piekarnikowe. Bardzo fajna wędlinka. Zrobiona w piekarniku, ładny kawał pieczeni. Teraz to na biesiadę spokojnie można podać. To też oczywiście można byłoby tę część jakąś pierwszą wykorzystać na obiadowe danie. No i słuchajcie, zrobiłem to bez soli pekrującej. Będę jadł to przez kilka dni. Jeżeli nie będzie następnego odcinka, to znaczy się, że umarłem, bo niektórzy mówią, że jak się robi mięso bez soli pekrującej, to się pewnie szczeźnie. No to ja robię eksperyment. Jak się następny odcinek okaże, to znaczy się, że jeszcze żyję. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. I pamiętajcie, że w domowym wędliniarstwie, w domowych wyrobach mięsnych musi być różnorodność. Jeżeli coś Wam wspaniale smakuje, to nie róbcie tego na okrągło, bo będzie Wam smakowało przez miesiąc, przez dwa, a potem się Wam znudzi i porzucicie temat, więcej robił nie będę. Róbcie raz mięsiwa pieczone, raz szynkowara, raz wędzone. Jakie możliwości macie, bo nie każdy ma identyczne możliwości. Taką pieczeń jak tutaj możecie zrobić w piekarniku, a piekarnik jest w każdym domu. Mięsiwa z szynkowara możecie zrobić, bo to też się da zrobić w każdym domu. Miejsce na wędzarnię trzeba mieć, to już jest inny temat. No ale już te dwa rodzaje można robić. Można robić w słoikach. Kolejny temat. Można też robić nie w szynkowarze mięsiwa parzone, szynka gotowana na przykład. Też da się ją w domu zrobić. Jest cała masa różnych wyrobów domowych, które można wykonać i można zachować różnorodność. Nie trzeba ciągle powtarzać tego samego i nie trzeba doprowadzać do tego, żeby to nam się znudziło. Domowe jest lepsze i dbajmy o to. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, hej, cześć. Chcesz więcej filmów o wyrobach z piekarnika? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.